Dzień dobry. 3 posiłki, lekko ponad godzina pracy i mamy przygotowane jedzenie aż na 3 dni. Makro w granicach 1800 kalorii. Zaczynamy nową serię, w której będę Wam pokazywać moje propozycje, jak w szybki, łatwy i niedrogi sposób przygotować jedzenie na najbliższe dni, co powoli zaoszczędzić czas, ale również lepiej zaplanować zakupy. Zaczynamy od propozycji śniadaniowej. Będzie to prosta zapiekanka z mnóstwem dodatków. Na początek kroimy warzywa. Jedną średnią cukinię kroimy na pół, a następnie na talarki. Całość przekładam do większej miski. Teraz czas na pomidorki koktajlowe. Będą nam potrzebne połówki. Można również użyć jednego większego pomidora. Na końcu jedną czerwoną cebulę szatkujemy. Kolejno 2 ząbki czosnku przeciskamy przez praskę, dodajemy sporą garść szpinaku i doprawiamy 2 łyżeczkami przyprawy z suszonymi pomidorami i bazylią, a także solą i pieprzem. Jako dodatku mięsnego użyłam swojskiej kiełbasy, którą kroję na kawałki. Można zamienić na każdą inną wędlinę lub dodać np. rybę. Dokładną listę składników, których użyłam do przygotowania tego przepisu, znajdziecie w opisie poniżej. Jako jedne z ostatnich będą mi potrzebne jajka w ilości 8 sztuk, które po delikatnym wymieszaniu przelewam do warzyw z kiełbasą. Dodaję tarty ser parmezan oraz 2 łyżki babki jajowatej. Te 2 składniki mają za zadanie wchłonąć nadmiar wody z warzyw, w tym z pomidorów i cukinii. Nie zmieniają smaku, jeśli obawiacie się szczególnie babki. Zapiekankę będę piec w 3 naczyniach, te akurat mam z Ikei, są szklane i świetnie nadają się do piekarnika. Każdy smaruję odrobiną masła, ale można użyć innego preferowanego przez Was tłuszczu. Przygotowaną wcześniej masę wykładam porówno i piekam wszystko w temperaturze 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół, przez około 30-35 minut. Po upieczeniu studzę i dopiero chowam do lodówki. Tak wygląda makro naszej gotowej zapiekanki. Na obiad przygotujemy prostą wersję stroganowa z indyka z dodatkiem kremowego pire z kalafiora. Zaczynamy od przygotowania pire. Będzie nam potrzebny 1 średni kalafior, który dzielę na różyczki i przekładam do garnka. Zalewam wodą, solą i gotuję około 15-20 minut, aż będzie miękki. W tym czasie przygotujemy pozostałe składniki. Połowę cebuli kroimy drobno i na kilku łyżkach oliwy podsmażamy przez chwilę. Pocięte mięso z piersi indyka posypuję obficie przyprawą do kurczaka i mieszam. Następnie dodaję do podsmażonej cebuli. Mieszam od czasu do czasu, aż indyk będzie gotowy i dodaję słoik sosu pomidorowego. Może być także również passata. Doprawiamy do smaku i zostawiamy jeszcze przez chwilę na patelni.
Do ugotowanego i nadal gorącego kalafiora dodaję masło, kremowy serek śmietankowy o naturalnym smaku i doprawiam solą oraz pieprzem. Po chwili, gdy masło lekko się rozpuści pod wpływem temperatury, miksuję całość za pomocą blendera, aż otrzymam kremową konsystencję. Teraz czas na przełożenie przygotowanego jedzenia do pojemników. Moje mają pojemność 1 litra i podobnie jak wcześniej są z Ikei, ale również możecie je znaleźć chociażby w Pepco. Przykładam do nich indyka w sosie pomidorowym, a drugą połówkę pojemnika uzupełniam puree z kalafiora. Na końcu posypuję jeszcze kalafiora pociętą natką pietruszki. Tak wygląda gotowe już danie. Gdy całkowicie ostygnie, zamykam pojemniki i chowam do lodówki. Tak wygląda makro tego dania. Teraz czas na trzeci posiłek. Zrobimy serek o smaku kakaowym z dodatkiem borówek i migdałów. Idealny do zabrania z sobą i zjedzenia w trakcie dnia. Przygotowanie tego dania zajmie Wam mniej niż 10 minut. Będzie nam potrzebne większe naczynie lub malakser, w którym umieszczamy 250-gramową kostkę sera, opakowanie skyra naturalnego oraz śmietankę 30%. Można ją zamienić na napój migdałowy lub kokosowy. Z suchych składników potrzebujemy pół łyżeczki cynamonu oraz łyżkę gorzkiego kakao. Na końcu dodajemy 2 łyżki masła orzechowego. Możecie tutaj użyć np. kupnego, natomiast musi ono mieć 100% orzechów, natomiast można takie masło również przygotować samodzielnie w domu. Całość za pomocą blendera miksujemy, aż konsystencja będzie wręcz aksamitna. Można ją już taką zostawić. Ja dodałam natomiast jeszcze nasiona słodkiej bazylii, które działają tak samo jak nasiona chia. Spowodują, że całość będzie bardziej zwarta. Nasiona słodkiej bazylii o wiele szybciej pęcznieją niż nasiona chia. W smaku są natomiast wręcz takie same. Gotowy krem kakaowy przykładam do słoiczków. Będą one wypełnione mniej więcej do połowy. Dodaję na wierzchu borówki. Można również użyć owoców w wersji mrożonej, a także trochę płatków migdałowych. Tak wyglądają gotowe słoiczki. Przechowuję je w lodówce. Tak natomiast wygląda taki słoiczek następnego dnia po wykonaniu. Jak widzicie, konsystencja serka dzięki nasionom się zmieniła. Jeden taki słoiczek ma około 611 kalorii. Chętnie poznam w komentarzach Waszą opinię na temat dzisiejszych propozycji. Napiszcie proszę, czy na kolejny taki film chcielibyście na przykład wersję bez nabiału. Zobaczcie również ten film, gdzie pokazuję ketodzień jedzenia, a w nim 2 pyszne propozycje posiłków.